Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj kilka słów o Ruspublice, TV Republice, jak to tam zwał, tak zwał. Powiem Wam tak, postanowiłem o tej stacji telewizyjnej zrobić materiał, choć no, nie bardzo mi się to uśmiechało, bo nie lubię po prostu się babrać w gównie. Telewizja Republika to jest takie nowe wcielenie propagandy PiS, wprost przeszczepione razem z tymi usłużnymi dziennikarzami z TVP, która dalej manipuluje, pluje. Podejrzewam, że nawet Paskowy przeszedł do tej pisowskiej szczujni. I zanim się tutaj odpalą pisowskie trolle, albo TVN, albo i jakaś tam inna stacja, powiem tutaj od razu na wstępie, że już od bardzo, ale to bardzo wielu lat nie oglądam żadnej telewizji. Nie oglądałem TVP, nie oglądam TVN-u, Polsatu i jaka tam jeszcze stacja jest. Po prostu od bardzo wielu lat przestałem oglądać jakąkolwiek telewizję, bo w sumie każda jest siebie warta, choć jedna jest lepsza od drugiej. W szczuciu, pluciu, manipulowaniu, czy pisowska TVP, czy obecna telewizja Republika nie mają sobie po prostu równych. Pisowscy funkcjonariusze bardzo wiele teraz mówią o wolności prasy, choć wcześniej sami tą prasę tłamsili. Bardzo wiele mówią o wolności słowa. Tylko tak jak wtedy, tak i teraz zapominają, że wolność słowa to nie jest manipulowanie faktami i tworzenie fałszywego obrazu rzeczywistości, który pasuje z góry do założonej tezy. Wolność słowa to nie jest okłamywanie widzów, manipulowanie faktami, niszczenie ludzi. Wolność słowa to nie jest promowanie idei, nie wiem, faszystowskich czy komunistycznych. Wolność słowa to nie jest namawianie do zachowań antyspołecznych i agresywnych. Wolność słowa to nie promowanie złodziei i przestępców skazanych prawomocnym wyroków kłamców. Media, które wpisują się choćby w jeden z tych powyższych punktów, winni mieć odebrane koncesje. Takie jest moje skromne zdanie. To jest tak proste. Świat będzie po prostu zwyczajnie lepszy, jeśli uniemożliwimy ludziom słabym, złym, zdemoralizowanym na szerzenie swoich patologii, tym bardziej w kanałach ogólnopolskich. A właśnie takie pomyje, szambo dzień w dzień wylewało się wcześniej przez 8 lat zarządów PiS z tej pisowskiej telewizji. Teraz wylewa się z tej szczujni pisowskiej, jakim jest no niby ta narodowa telewizja z ich dziennikarzami, chociaż tutaj ciężko nazywać ich dziennikarzami, bo nazywanie funkcjonariuszy pisowskich, którzy całymi dniami wylewają wiadra pomyj na innych ludzi, którzy nie są przychylni władzy, że są dziennikarzami, bo oni są zwyczajnymi funkcjonariuszami, którzy usłużnie wykonują zlecenia właśnie z Nowogrodzkiej. Jednym z takich jaskrawszych metod pracy, a raczej propagandy, był ujawniony niedawno materiał właśnie Babiarza, którego tak pisowcy strasznie ostatnio bronili czy bronią. Do internetu
wyciekło nagranie, które pokazuje styl i warunki pracy w mediach publicznych, czyli w pisowskich mediach w ostatnich latach. Do komentującego skoki Przemysława Babiarza i Stanisława Snopka podczas zimowych Igrzysk Olimpijskich trafiła kartka z wiadomością od prezesa i dyrektora. Wypisane na niej były pochwały w kierunku TVP, no i oczywiście złośliwość w kierunku TVN. Ten obiektywny, niezależny dziennikarz Przemysław Babiarz odczytał tą treść z góry przygotowaną i dostarczoną mu tam do tej jego komórki, gdzie komentował. Przeczytał posłusznie to, co prezes mu kazał. Zresztą posłuchajcie sami. Najlepszy oczywiście olimpijski wynik Antiego Alto w karierze. A teraz czeka na zielone światło Andrzej Laniszek, 9. zawodnik po pierwszej części konkursu. Andrzej Laniszek, no krytyka spotkała Roberta Chrgotę, że wstawił go tu w ogóle do składu, bo słabo skakał w treningach, ale odwdzięcza się, bo on tutaj ze Słoweńców jest jednym z najlepszych. Po pierwszej kolejce Mistrzostw Świata w 2019 roku Dawid Kubacki, a więc mistrz pozostaje mistrzem! Wystarczyło 102, on skoczył 103! Proszę Państwa, z niezależnych od TVP powodów skoki nie cieszyły się ostatnio może wielkim zainteresowaniem, ale wróciły do domu i od razu jest efekt. A zatem włączajcie telewizory, dzwońcie do rodziny i sąsiadów. Mamy medal! Mamy brązowy medal! Mamy Dawida Kubackiego, który pokonał tego Goliata, który pokonał całą czołówkę. I teraz tak. Tak powiedziałem, to całe gówno z TV PiS żywcem przeszczepili do telewizji Republika. I teraz przechodzisz do tej prawdziwie prawicowej, katolickiej, antykomunistycznej, totalnie wolnej telewizji Republika. Ściągasz tam gwiazdy światowego formatu jak propagandzista Rachoń, Kiełczek, pani Danusia. Reklamujesz się jak tylko możesz, hashtagujesz jako szalały, no nie zasypujesz gruszek w popiele. Niestety nagle za sprawą jakiegoś wścibskiego posła wychodzi, że twoi koledzy robili niezłe kokosy na uprawianiu propagandy. Znamy to z autopsji. Żeby tego było mało, to nagle na wizji w tej twojej stacji wyjeżdża z tekstem na przykład Pieprzak, chciałem powiedzieć, Pietrzak, co oburza znaczną część sceny politycznej i społeczeństwa. Tutaj mowa o obozach. No, wybrnęli, mówią, próbowali wybrnąć, mówią, że to może wyraziste, ale bez przesady, to satyryk, poza tym, żeby Polska była Polską, no wszyscy śpiewali, więc on może. Reakcję ministra sprawiedliwości traktujesz jak atak na wolne media. No, liczysz, że wszystko rozejdzie się po kościach. No, temat grubej kasy dla tych mistrzów, można powiedzieć, propagandy przemilczasz. No i tutaj, no jeszcze wam troszeczkę historii tutaj naświetlę, moi drodzy. Teraz tak, no, Pech chciał, że na jednym z protestów w obronie grubej kasy, to znaczy wolnych mediów, pamiętacie te wszystkie protesty, w tle relacji na żywo dochodzi do gorszących scen pocałunków dwóch kobiet. Były, co niektórzy się zastanawiali, czy to w ogóle jest legalne. No, widzowie tej stacji przeżywali zapewne jakiś wielki szok, ale no jakoś dali radę, jakoś przetrwali. No, potem, jak wiecie, był planowany następny marsz w obronie dawnego miejsca pracy, czyli chodzi tu o Rachonia, panią Danusię, czy tego Kiełczaka, Kiełczka.
którzy zostali oderwani od takiego zsuto wypełnionego koryta, gdzie czerpali pełnymi garściami. No, walczyli, no już takie niedobitki, resztkami sił, ale walczyli. No, liczyli na takie mocne wejście, powiedzmy, w nowy rok. To wszystko wam mówię tutaj jako historię. No i wtedy też, nie wiem czy pamiętacie, na scenę wszedł Marek, towarzysz, redaktor Król i odpala na wizji swoje mokre sny. Nie wiem czy o nich pamiętacie. Zresztą towarzysz Król, stary komuch, który walczył do końca o komunę, jest bardzo częstym gościem, znanym i cenionym, lubianym w telewizji Republika. Jeszcze odrobina historii. Zapewne pamiętacie, na początku stycznia 24 roku wielu reklamodawców wycofało wtedy swoje reklamy. To było pokłosie słów m.in. Pietrzaka czy towarzysza Króla, który mówił o barakach dla emigrantów, drugi o ich chipowaniu czy tam tatuowaniu. Ma takie mokre sny rodem z faszystowskich Niemiec, jednego i drugiego. Nikt nie chciał wówczas identyfikować się z tą stacją, z której anteny wypływał taki szlam, po prostu zwykłe, śmierdzące gówno. A reklamy znikały z mediów Sakiewicza po prostu jedna po drugiej. Jednak, moi drodzy, z upływem czasu część firm zdecydowała się powrócić do tej pisowskiej szczujni. Jak widać, przestał im przeszkadzać już ten ściek kłamliwych manipulacji. Tej całej propagandy czy rasizmu wylewający się codziennie z tej anteny coraz większym natężeniem, a Sakiewicz, no, pasł się świeżym zaszczykiem gotówki. Mi tutaj nie chodzi o bojkot tych firm, zaraz wam przytoczę, które to firmy wróciły na łono tej pisowskiej szczujni, czy raczej pisowskiego toj-toja. Ale tutaj chodzi raczej o świadomość ludzi, jak to pieniądze mogą wyrwać kręgosłupy nawet największym handlowym graczom, a moralność potrafi stanąć niżej niż kasa i zarobek. Po prostu jest to, nie wiem, mega przykre i myślę, że Republika takich informacji, znaczy publikowanie takich informacji w obecnej sytuacji jest bardzo, ale to bardzo wskazane. Wśród firm komercyjnych, które wciąż reklamują się w Republice, są między innymi Lidl Polska, markety spożywczo-przemysłowe Kaufland, markety spożywczo-przemysłowe Polkomtel, telefonia komórkowa, Sandoz, produkty mleczne, Prima, producent, dystrybutor kawy. Potem jest też proszek do prania bryza, odplamiacz Vanish, kapsułki do zmywarki Finish, tabletki Nurofen, produkty Durexu czy środek do usuwania rdzy Cylit. Modle, skład firmy Modles wchodzą takie marki jak Belvita, Oreo, Tuk, Milka, Alpengold, Ritz. Vanpur Łomża, producent piwa, Grupa Żywiec, producent piwa, Berlin Chmiele, producent leków, na przykład Prostomol, Dextac,
Ford Care, właściciel marki Black Energy, Frugo Energy, Nige, Flitte, Gelwe, woda mineralna, Ostromockie, Henkel. Henkel oferuje powszechnie znane marki konsumenckie i przemysłowe, w tym Persil, Silan, Somat, Brew i tak dalej. Jakobs, Perła, browary lubuskie, producent piwa, Pil Foods, producent karm dla zwierząt. No jest tego od groma, także no, te firmy chętnie sponsorują właśnie tą pisowską szczujnię. W ostatnim czasie, moi drodzy, telewizja Republika chwali się tym, że jej popularność wzrosła, uwaga, o 480% w ciągu roku i jest 6. stacją w Polsce. Zresztą zobaczcie krótki materiał i zaraz do tego przejdziemy, bo warte jest to uwagi. Największych telewizji w ogóle konserwatywnych w Europie, sukcesu, który jest nienotowany w żadnych annałach kronik telewizyjnych. Potwierdzają to liczby. Wczoraj, patrząc na cały dzień, byliśmy tuż za naszym największym konkurentem TVN24. Z szamanami z Wiertniczej wygraliśmy w porannym paśmie Adriana Klarenbacha, tradycyjnie na Ekspresie Republiki oraz na prawdziwych polskich wiadomościach, czyli programie Dzisiaj. W wieczornym prime time'ie też jesteśmy zdecydowanym liderem. Polacy przed snem oglądają Republikę. Do tego dochodzą kapitalne liczby w sieci. Na YouTubie królujemy, blisko 40 milionów odsłon naszych programów i to tylko w lipcu. Mimo wakacji na Facebooku nasz profil ma niemal dwukrotnie więcej reakcji niż profil TVN24. Internautów zachwyca także nasza śniadaniówka. Dzień dobry TVN, czy nielegalne pytanie na śniadanie? Nie mają czego szukać. Nie dziwią zatem wyniki sondażu należącego do Agory portalu Gazeta.pl, z którego wynika, że fanami programu Michał Rachoń Jedziemy są czytelnicy tej samej grupy medialnej, co Gazeta Wyborcza Adama Michnika. Za to lubi pan Republikę? No, za to, że jest Polska. Ogólnie bardzo lubię, bo to jest taka prawdziwa dla mnie, moim zdaniem. Jest taka rzetelna i wiarygodna i to się tak dało słuchać, Bo mówicie tak jak jest naprawdę. I za to nienawidzą nas rządzący, którzy chcieliby domknąć system medialny w naszym kraju. No ale telewizja Republika nie byłaby sobą, gdyby coś tam nie przeinaczyła, nie przestawiła kropeczek, przecinków i tak dalej. I tutaj, jeśli się tak przyjrzeć dokładniej tym rewelacjom telewizji Republika, można zauważyć, że w tym całym sukcesie, wzroście o 480%, jak to określili, pominęli jeden drobiazg, malutki drobiażdżek, a mianowicie to, że pozostałe stacje mają o wiele więcej programów i tak w podsumowaniu kanałów TVP w sumie ogląda je 33,12%, TVN 25,76%, Polsat 21,8%, a Telewizję Republikę 3,92%. I tutaj tak swoją drogą ciekawe, że TVN24 ogląda więcej osób niż główny kanał TVN oraz, że pominięty jest jeszcze TVN24 bis. Także podsumowując, Republika nie jest jakimś tam super oglądalnym programem, bo w porównaniu z TVP, który ma 33,2%, podsumowując widzów całej stacji, Republika ma 3,92%, no ale no wiecie, 29-1 też było zwycięstwo dla PiS-u. Także tutaj trzeba właśnie patrzeć na szczegóły, bo diabeł właśnie tkwi w szczegółach. No, ale trzeba przyznać, że telewizja Republika nie zasypuje gruszek w popiele, cały czas ściąga posiłki do swojego bunkra. Teraz nowym, bardzo cennym nabytkiem będzie oklepana Klepacka, która idealnie do tego towarzystwa się tam nadaje.
i jestem pewien, że się tam odnajdzie. I co ciekawe, moi drodzy, powiem wam, że w tej, no nazwijmy to żartobliwie, telewizji jeszcze trochę i naprawdę będzie coraz ciekawiej. Do tej pory mieliśmy nienawiść z ust specjalistów, takich jak Kiełczek, pani Danusia czy Rachoń. Ale oni już są nudni w tych swoich bzdurach, po prostu powielają to wszystko jak kserokopiarka. Bo sami powiedzcie, no nawet dla zagarzałego fanatyka Republiki czy PiS-u, no ileż można słuchać na przykład Choleckiej czy Rachonia, że Tusk jest zdrajcą, że Tusk jest winny całemu światu, złu całego świata, że przez Tuska kot Kaczyńskiego zesrał się poza kuwetą. Teraz, moi drodzy, będzie ciekawie z tego względu, że no, może nie uwierzycie, ale propagandziści, szefowie telewizji Republika będą angażować ten najgorszy sort i patologię. Jestem niemalże pewien, że do tych nowych dziennikarzy, nazwijmy to umownie, dodadzą tylko plansze typu wolni, prawdziwi Polacy wyrażają swoją opinię. A wszystko to, żeby tylko nie zrobić nic profesjonalnego. Taka nienawiść z Lidla, taka typowa pisowska patologia zapluta jadem, zaślepiona nienawiścią. A jak zachęcają do tego? No to posłuchajcie jednego z propagandzistów właśnie telewizji Republika. No, wzór do naśladowania to jest gość, który zdradził żonę, ale potem Bóg do niego przemówił i wrócił do żony. Takie tam zawiłe, ja w to nie wnikam, ale no, taki typowy pisowski wzór do naśladowania, taki wzór prawdziwego Polaka, patrioty, katolika. Posłuchajcie. Uwaga, uwaga, ta wiadomość jest prawie jak zaproszenie na casting. Do tej pory mogli Państwo nas oglądać i wspierać, za co gorąco dziękujemy. Teraz można też dla nas pracować. Każdy może zostać reporterem naszej stacji i obrońcą wolnego słowa. Wystarczy wejść na stronę internetową Telewizji Republika www.tvrepublika.pl. Właśnie tam trzeba znaleźć formularz kontaktowy. Co dalej? Wystarczy dołączyć zdjęcie bądź film wykonany własnym telefonem, opisać zdarzenie, którego jesteście Państwo świadkami i wysłać do nas. Być może materiał trafi na naszą antenę. Warto spróbować. Czekamy na te propozycje. No powiem wam, moi drodzy, że oczami wyobraźni już widzę tych nowych reporterów pisowskiej, no dobrze, pisowskiej telewizji Republika, którzy nagrywają swoimi komórkami sensacyjne newsy typu, nie wiem, Tusk puścił bąka, przez Tuska pies w Afryce pogryzł lwa, dziecko przez Tuska nie chciało jeść, sąsiadka dostała przez Tuska zawału, Tusk sprzedał całą Polskę. No, jest całe spektrum możliwości teraz. No, wyobrażacie sobie, że ten program będzie teraz ciekawy, jak wiarygodny. No, sami prawdziwi Polacy, sami patrioci będą z komórkami latać i nagrywać same sensacyjne wiadomości. Kto wie, może uda im się nagrać, jak Tusk na molo z Putinem robią jakieś konszachty i chce sprzedać jeszcze tą resztkę kraju, która pozostała w rękach prawdziwych Polaków, patriotów, katolików. Tylko też mnie zastanawia, skoro tak dobrze jest tylu Polaków ogląda, no 480% oglądalności, no to przecież to są niewyobrażalne, żadne chyba największe stacje na świecie takich osiągów nie mają jak Telewizja Republika.
Tylko nie rozumiem, dlaczego konkurują z Rydzykiem w żebraniu o pieniądze. Tutaj nawet posunęli się do tego, żeby zamiast na chore dzieci dajcie na świeżo upieczonych milionerów oderwanych nagle od koryta, czyli lepiej wspierajcie Rachonia, Danusię, Kiełczaka czy Ssakiewicza, bo im jest wiecznie mało, za mało milionów przytulili. Po cholerę macie dawać chorym, potrzebującym dzieciom, dajcie na telewizję Republika. No, to są rzeczy ważne i ważniejsze. Tym bardziej, że ci dzielni reporterzy codziennie narażają swoje życie, zdrowie, walczą z dżihadystami na pierwszej linii frontu, tylko dlatego, żeby widz, prawdziwy Polak, katolik, patriota miał najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, i ci nieugięci dziennikarze niejednokrotnie ryzykując życie, zdrowie, są na tej pierwszej linii frontu, by przekazać jedyne prawdziwe, słuszne wiadomości. Przecież gdyby nie telewizja Republika, ksiądz Salceson, byście nie wiedzieli, że ksiądz Salceson przechodzi straszne katusze, codzienne tortury w tuskowych i bodnarowskich gułagach. Że Tusk wprowadza dyktaturę, że Polska staje się krajem reżimowym, no bo kto to słyszał, żeby wymiar sprawiedliwości ścigał i osądzał byłych złodziei w białych kołnierzykach? No jest to nie do pomyślenia. Przecież według tej jedynie słusznej telewizji, moi drodzy, wiemy, że w Polsce mamy reżim. Taki dość ciekawy reżim, bo przyznam wam się, że nie znam kraju reżimowego, gdzie takie łajno, takie pomyje 24 na dobę jakakolwiek telewizja mogłaby wylewać sobie bezkarnie na premiera Polski czy członków rządu. No taki dość ciekawy reżim, ale według pisowców reżim. No i te wiadomości o biedzie, o drożyznie, o skrajnym ubóstwie, które z dnia na dzień dosięga Polaków. No Polacy znowu będą do lasu chodzić, dziką kartoflę wybierać. Nie wiem, żołędzie jeść, że ludzie zaczną umierać z głodu, bo Tusk, drożyzna zapanowała w Polsce, bo podniesiona została energia, gaz i tak dalej. Do tego, to dlaczego zostało podniesione, o tym już niejednokrotnie mówiłem, tutaj bardziej prześmiewczo to mówię, bo ileż to można się wkurzać na te bzdury, które powielają ze studia swojego. Zresztą posłuchajcie urywku i zaraz się do tego odniosę. Koniec ochrony Polaków przed podwyżkami cen. O północy przestają działać kolejne tarcze i zapłacimy więcej za gaz i za prąd. Dużo więcej, a to dopiero początek spodziewanej przez ekonomistów fali podwyżek. Po kwietniowym wzroście cen żywności wzrosła też inflacja. Rynek spodziewa się też wzrostu stopy bezrobocia, bo kolejne firmy ogłaszają plany masowych zwolnień. Konrad Wąż. Od kilkudziesięciu do kilkuset złotych więcej będziemy od jutra płacić za prąd i gaz. To skutek decyzji rządu Donalda Tuska, który zrezygnował z wprowadzonych jeszcze przez Prawo i Sprawiedliwość tarcz antyinflacyjnych. To, co zostało dane, wbrew zapowiedziom, właśnie zostaje odebrane. To, że nie ma aktywnej roli państwa w gospodarce, jest też ważnym czynnikiem, który będzie prowadził do tego, że już wkrótce bardzo dynamicznie podskoczą nam ceny prądu i energii i każdy z nas odczuje po swoim portfelu, ponieważ dochody rozporządzalne nas wszystkich spadną. Będziemy więc płacić więcej, choć Donald Tusk w kampanii przekonywał, że będziemy płacić mniej. Dzisiaj, i to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością,
Uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynoszą dzisiaj. Więcej, już od kwietnia płacimy też za żywność. Rząd Tuska podniósł wtedy obniżoną przez PiS do zera stawkę VAT na 5%. Wyższe ceny natychmiast podniosły inflację, co potwierdza nawet ta opublikowana przez Platformę Obywatelską grafika. Pierwsze pół roku rządów Donalda Tuska to także zamrożenie inwestycji, takich jak CPK czy elektrownie atomowe, czy przetaczająca się przez Polskę fala zwolnień grupowych. Nawet niewykluczone, że to może prowadzić do pewnego poważnego kryzysu, dużego wzrostu bezrobocia, być może nawet do poziomu, tak jak kiedyś było z zarządów poprzednich Donalda Tuska, powyżej 10%. No i wysokiej inflacji. Niestety to są rzeczy prawdopodobne. Prognozy ekonomistów, choć pesymistyczne, rzeczywiście mogą się szybko potwierdzić, tak jak potwierdziły się wcześniejsze prognozy polityków z obecnej opozycji. Polska jest wywalana do góry podwoziem. Mówiliśmy, że tak będzie. Polska będzie ubezwłasnowolniona od Unii Europejskiej i co jest? I tak właśnie się dzieje. Miało nie być imigrantów, mamy imigrantów. Mówił, że nie będzie imigrantów z Unii Europejskiej, są ze wschodu i tak dalej, i tak dalej. No więc o czym my, proszę pana? To są wszystko jasne i klarowne sytuacje, o których wcześniej żeśmy wiedzieli. Są jednak pewne kontynuacje. Kontrolowany przez Skarb Państwa Orlen właśnie wprowadził wakacyjną obniżkę cen, taką samą jak w czasach Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy jednak politycy PO atakowali Daniela Obajtka za rzekome ręczne sterowanie cenami. Tak, to tyle jeśli chodzi o przekaz telewizji Republika na ten temat. A jak to wygląda naprawdę? Z najnowszego raportu pod tytułem Indeks cen w sklepach detalicznych autorstwa Uniwersytetu WSB Metro wynika, że ceny w czerwcu wzrosły średnio o 3,1% rok do roku. I tutaj zgadnijcie, moi drodzy, co zrobiła ta niezależna, obiektywna, prawdomówna, podająca tylko i wyłącznie prawdę telewizja Republika. Otóż, moi drodzy, pewnie całkowicie przez przypadek, niechcący, omyłkowo, przez niedopatrzenie, w tym zestawieniu zgubiła przecinek znajdujący się pomiędzy 3 a 1. W tym momencie mija już, nie wiem, chyba bodajże kilka dni od publikacji ich artykułu. Błędów wciąż nie poprawiono. Nawet pani posłanka Fakowy Palec dzielnie podała dalej rewelacje z Republiki, bo według Republiki wzrost cen wynosił 31%, a nie 3,1%. No kto by się czepiał tam jakiegoś przecinka, nic nieznaczącego, prawda? W końcu są rzeczy ważne i ważniejsze i nikt się nie będzie jakimś głupim przecinkiem sobie głowy zawracał. Pisowska propaganda już dawno temu sięgnęła dna, ale kopie wytrwale coraz głębiej. A teraz są już na poziomie wykonania podwodnego odwiertu, który idzie im bardzo dobrze. Moi drodzy, ale żeby nie było, że nie widzę tutaj pewnych rzeczy, no, nazwałbym to chyba pozytywnych. O tym, że po tej, nazwijmy to, konserwatywnej, prawicowej stronie są jeszcze normalni dziennikarze i publicyści. Przekonuje mnie o tym przypadek Łukasza Warzechy. Warzecha od zawsze był bardzo krytyczny i wielce polemiczny wobec liberalnej bądź lewicowej strony sporu politycznego w Polsce. Nie lubi Tuska, nie popiera Kosiniaka-Kamysza, z Hołowni się podśmiechuje, a lewicy wręcz fanatycznie nie znosi. Jednak mimo że jest stałym gościem i komentatorem TV Republika, jego wypowiedzi, polemiki, artykuły
nie są po prostu takie typowo prostackie, jak to przystało na tą stację. Tą indoktrynację lub manipulację, jaką na co dzień serwują nam oficerowie polityczni z Nowogrodzkiej, rzuceni na odcinek propagandy, tacy jak Sakiewicze, Karnowscy oraz ich pacynki w redakcji. Moi drodzy, Warzecha dostrzega i bez problemu opisuje patologie i przewały PiS-u, co niekoniecznie się też musi tym funkcjonariuszom pisowskim to podobać. I mówię tutaj o stretyczałym Karcz i Senie, czyli Kaczyńskim, oraz inne debilizmy, jakie głoszą te tuzy pisowskiego intelektu, jak Czarnek, Jaki, Błaszczak. Warzecha zawsze z ogromnym dystansem i bardzo krytycznie podchodzi do teorii spiskowych związanych z katastrofą smoleńską oraz mocno krytykował Macierewicza. Tak samo jak jego tezy o obecnej konieczności budowania przez obecny rząd koalicji dobrych relacji również ze środowiskiem republikańskiej administracji w USA. I tutaj moje pytanie, czemu nie może wyglądać cała reszta, tak wyglądać cała reszta polemik ze strony środowisk prawicowych, konserwatywnych czy tych tradycjonalistycznych? Rzetelne argumenty, trudne do obalenia tezy, solidne dowody, zero pisowskiego włazodupstwa, zero tępego klerykarstwa, zero cynicznej pisowskiej propagandy, indoktrynacji, manipulacji. I tak się zastanawiam, czy każdy komentator lub tak zwany dziennikarz na tej prawicy musi włazić po same kostki w dupę Kaczyńskiego, by mienić się konserwatystą, prawdziwym Polakiem, katolikiem, patriotą. I powiem wam tak, jak już wspominałem, w tym reżimowym kraju Tuska, tutaj chyba miarka mediów Sakiewicza się po prostu przebrała i czas, by ABW konkretnie się za nich zabrała. Podżeganie do nienawiści, podziałów społecznych, nawoływanie z premedytacją do łamania prawa, destabilizacji organów państwowych przez fałszywych informacji oraz stosowanie sztuczek socjotechnicznych mających na celu wywoływanie zamieszek wśród ludności. To jest zaledwie kilka powodów, których służby z pełną konsekwencją i determinacją powinni prześledzić działalność tej pisowskiej szczujni. Bo moi drodzy, im dłużej takie praktyki będą miały miejsce, tym większe prawdopodobieństwo, że może dojść już w niedalekiej przyszłości do nieszczęść i tragedii po prostu ludzkich. Obecnie większość Polaków patrzy na tę propagandę z politowaniem, ale jest jeszcze dość spora grupa ludzi, która całkiem poważnie traktuje ich przekaz. I tutaj, patrząc na karty historii, lekceważenia przez służby takich właśnie sygnałów już nieraz doprowadzało do tragicznych w skutkach wydarzeń. Mamy na tyle bogatą historię, że na własnym przykładzie można podać przykłady takich zaniechań i tutaj na usta ciśnie się taka maksyma. To, że na razie nic się nie dzieje, nie oznacza, że coś może się nie wydarzyć jutro. No ale na adekwatną reakcję tego wszystkiego może być już po prostu za późno. Reasumując, myślę, że nadszedł już czas na działania prewencyjne w tej materii, bo nie do końca nas stać i nie jesteśmy przygotowani na usuwanie skutków takich właśnie
tworów, jakim jest ta właśnie pisowska szczujnia telewizja Republika. Ale profil psychologiczny wyznawców PiS-u jest taki. Tutaj wam podam taki, wydaje mi się, bardzo prosty i przejrzysty sposób. Na przykład, gdyby pijany Kaczyński przejechał zakonnicę w ciąży na pasach, to ci właśnie wyznawcy PiS-u, Republiki mówiliby, że zakonnica była z Niemiec, w ciążę zaszła z islamistą, pasy namalował w niedozwolonym miejscu Trzaskowski, a Tusk wlał Kaczyńskiemu alkohol do gardła tuż po wypadku. Tak to mniej więcej by pisowcy przedstawiali. I tak jak mówiłem, ja nie oglądam żadnej telewizji od bardzo wielu lat, bo dla mnie słuchanie przekazów z tej czy innej telewizji, tylko i wyłącznie powiedzmy z jednej telewizji, jest po prostu bzdurą i absurdem, bo każda telewizja, że tak powiem, robi swój przekaz na własną modłę. Trzeba szukać, porównywać, konfrontować przekazy z każdej jednej telewizji. Jeśli chodzi o telewizję Republikę, tam każde ich słowo trzeba konfrontować, sprawdzać, porównywać, bo naprawdę trzeba mieć IQ kapsla, żeby bezgranicznie wierzyć w każde słowo funkcjonariuszy telewizji Republika. Przyznam wam się, że mimo że oni się lansują na prawdziwych katolików, patriotów, jedynych prawdziwych Polaków, jedynie tych, co mówią prawdę, przekazują jedyny słuszny przekaz, grzebanie się w materiałach na temat Republiki to tak jak grzebanie się w szambie. I nie należy to do przyjemności. Ale tutaj jak zawsze przedstawiłem wam swój punkt widzenia i jak zawsze liczę, że wy przedstawicie swój punkt widzenia. Na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję. No i cóż, do zobaczenia przy następnym materiale, jak zawsze. Trzymajcie się, cześć. Wysoka Izbo, pomyślałem sobie, że to jest doskonała okazja, żebym mógł popatrzeć w oczy panu prezesowi. Ja przez 8 lat byłem systematycznie bohaterem, nie tylko w telewizji publicznej, zwaną publiczną, we wszystkich rozgłośniach. Jeżeli człowieka można pozbawić godności, to ta telewizja w moim przypadku dokładnie to robiła. Ja nawet raz sobie pozwoliłem do pana napisać. Pan nie musi tego pamiętać, bo pan rzeczywiście realizował misję. To nie ma nic wspólnego z misją, która miała charakter misji publicznej. Pan miał misję niszczenia, zwyczajnie niszczenia ludzi. Pan miał misję wykańczania przeciwników politycznych. I wie pan, co jest najgorsze? Pan mógł mnie niszczyć i ci, których pan wspierał. Tylko pan niszczył rodziny. Pan niszczył rodziny ludzi, którzy mieli odwagę mówić PiS-owi nie. Pan w tym uczestniczył. Wie pan, ja nie wiem, czy pan jest katolikiem, czy pan jest w ogóle człowiekiem wierzącym. Czy pan zwyczajnie po ludzku, jak się pan w tym wszystkim znajduje, przyzwoity człowiek zwyczajnie by się nie znalazł. Ja nie mam siły pana słuchać, nie słuchałem pańskiej wypowiedzi teraz, nie mam w ogóle ochoty słuchać tego, co pan potem powie. Zwyczajnie nie. Dlatego, że pan nie ma prawa zajmować jakiejkolwiek przestrzeni w życiu publicznym za to, co pan robił innym ludziom. Tak po ludzku zwyczajnie. Wie pan,
nawet sobie przygotowałem, przecież pan jest nie tylko od telewizji, od rozgłośni publicznych, jakieś proste zestawienia. Radio publiczne w Koszalinie, ja jestem z Koszalina. Przez 4 lata poprzednie zaprosiło ważnych działaczy PiS-u. Poprosiłem o to zestawienie, bo wcześniej było tajne. Pan nie chciał mi tego zestawienia dostarczyć, ale teraz już nowe władze radia dostarczyły to zestawienie. Przez 4 lata poprzedniej kadencji, na przykład poseł PiS z tego okręgu, jeden z wielu, był 46 godzin ponad. Inny poseł Schafernaker, 26 godzin. Wiecie, ile razy mnie zaprosili? 0. No przecież byłem tam systematycznie. Tylko byłem ten zły, złodziej, łapówkarz, bandyta. Tak chcieliście mnie przedstawiać. Odmawiam panu pełnienia jakiejkolwiek funkcji publicznej. Ja jako zwyczajny człowiek. Dlatego, że jest pan złym człowiekiem. Po prostu.